Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym tutorialu. Dzisiaj ten wstęp nagrywam w zupełnie innych okolicznościach przyrody, bo myślę, że to są takie okoliczności przyrody idealne do tego, żeby nagrać wstęp do tutorialu na grzybki, na koszyki. Grzybki zrobione ze sznurka bawełnianego. Tak kochani, to są koszyczki. Pokrywka jest zdejmowana do środka, jak najbardziej można coś napakować, można nawkładać tam jakiś wspaniałych cukierków. Dzisiaj chcę Wam pokazać te koszyczki w dwóch wersjach. To jest, po lewej stronie mamy prawdziwka, po prawej stronie mamy muchomorka. Wszystko Wam pokażę krok po kroku, w jaki sposób wybierać te dekoracje dodatkowe, albo robić, albo nie robić, żeby przeróżne grzybki mogły powstać już u Was. Za chwilę wszystko Wam po kolei wyjaśnię, więc zaczynamy. Grzybek składa się z dwóch części, kapelusza i części właściwej. Część właściwa wygląda w ten sposób, to jest akurat kolor cappuccino, natomiast kapelusz tego grzybka to jest kolor musztardowy. Więc z takich sznurków jest ten mój prawdziwek, natomiast muchomorka będziemy robić ze sznurka, to nie jest odcień biały, tylko to jest odcień Ecri z mojego sklepu internetowego. Myślę, że będzie troszkę bardziej praktyczny i ma taki, on jest prawie że biały, ma taki trochę cieplejszy odcień tej bieli, więc tak na jesień trochę właśnie tak cieplej, bardziej przytulnie, bo sznurek biały jest w takim zimnym odcieniu, więc wybrałam sobie Ecri. No i oczywiście czerwony, informacje o tym, ile tego sznurka dokładnie schodzi na kapelusz i na nóżkę grzyba, zostawiam Wam w opisie. A teraz już łapiemy szydełko w rozmiarze 8 mm i zaczynamy. Rozpoczynamy od nogi, czyli od koszyczka. Zaczynamy od magicznego kółka. Ja będę robić podwójne magiczne kółko, które pozwoli mi obciąć sznurek przy samej robótce, więc przez lewą dłoń łapię końcówkę sznurka i przez lewą dłoń przeciągam do góry sznurek i zawijam 2 razy na 2 środkowych palcach. W ten sposób. Wszystko ładnie do siebie zbliżam. Wkładam szydełko pod te 2 nitki, pobieram zza palca wskazującego, przeciągam pod tymi 2 nitkami, pobieram jeszcze raz i przeciągam przez pętelkę. I mam teraz, zobaczcie, podwójne magiczne kółko z 2 nitkami w środku. W magicznym kółku robię teraz 6 półsłupków, czyli wbijam się w kółeczko, pobieram, przeciągam jeszcze raz przez pętelkę. Znowu w magiczne kółko pobieram, przeciągam przez 2 pętelki. Pobieram, przeciągam przez 2 pętelki i to mamy teraz 1, 2, 3 półsłupki. To widać po górnych oczkach też. 1, 2 i 3. Jeszcze 3 kolejne. Jak widzicie, ja to robię bardzo luźno. Rozciągam te pętelki wszystkie porządnie, żeby było jak najłatwiej sobie poradzić. I teraz, jeżeli chodzi o sam ścieg, to będziemy pracować ściegiem tkanym, który jest dosyć wymagający. Może ręka boleć, ale może na kapeluszu to pokażę, bo i jedną i drugą część robimy dokładnie tak samo. Pierwsze okrążenie, to znaczy drugie okrążenie sobie troszeczkę oszukamy, bo jak widać tutaj jest magiczne kółko obrobione półsłupkami i tutaj są półsłupki i dopiero od następnego okrążenia pracujemy prawidłowym ściegiem tkanym, ponieważ ścieg tkany tutaj w tym okrążeniu, które będziemy robić za chwilę, byłby bardzo trudny. Musiałybyśmy tutaj się wbijać pomiędzy nóżki tych półsłupków zrobionych w pierwszym rzędzie. To by było bardzo trudne, więc damy sobie spokój, troszkę oszukamy. Pora zamknąć magiczne kółko. Patrzymy na lewą stronę, tutaj gdzie jest końcówka i tutaj wychodzą nam 2 nitki. Mamy 2 nitki i jedna wychodzi gdzieś tam z tyłu, a druga wychodzi tutaj z tych środkowych oczek i to właśnie tę nitkę zaciągamy. Ciągnę ją z lewej na prawo, tak żeby tutaj się ładnie skracała ta nitka druga. Następnie tą wolną końcówką już zamykam całkowicie magiczne kółko. Szydełko wraca na miejsce. I teraz rozluźniamy pętelkę, która jest na szydełku. Wbijamy się w pierwsze oczko. Jeżeli tu Wam się myli, nie wiecie, które to jest pierwsze oczko, warto sobie policzyć od tyłu. Tu jest pętelka z szydełka. Pierwsze, drugie, trzecie, 4., 5., 6.
Mamy 6 półsłupków, więc to jest moje pierwsze oczko tego okrążenia i wbijam się od spodu szydełkiem. Zakładam tę pętelkę, która została zdjęta z szydełka, zakładam na szydełko i przy pomocy szydełka przeciągam ją na wewnętrzną stronę. Wbijamy szydełko tutaj pod oczko, pobieramy sznurek, przeciągamy pod tym oczkiem, następnie dokładamy pętelkę, która została zdjęta z szydełka, pobieramy jeszcze raz i przeciągamy przez dwie. I mamy pierwszy półsłupek zrobiony. Wracamy do tego samego oczka, robiąc jeszcze jeden półsłupek. W tym okrążeniu dokładnie w 6 oczkach robimy po 2 półsłupki. Mamy zrobiony pierwszy. Robimy teraz bardzo luźno, bo od następnego okrążenia już będziemy robić ściek tkany, czyli będzie to troszeczkę wymagające, więc naprawdę porządnie rozluźniamy, żeby tutaj pomiędzy tymi nóżkami była piękna przestrzeń, w którą będziemy się wbijać w kolejnym okrążeniu. Wracamy do tego samego oczka, pobieramy, wyciągamy śmiało, zobaczcie jak mocno wyciągam do góry, przerabiamy. Mamy drugi półsłupek. Następne oczko też 2 półsłupki. Pierwszy i drugi. Następne oczko 2 półsłupki. Pierwszy i drugi. Kolejne oczko tak samo. 2 półsłupki. I tak 2 półsłupki w każdym kolejnym oczku, aż do 6, ostatniego. Pierwszy i drugi. Liczymy sobie te pary słupków, żeby nam się nie pomyliło. To jest pętelka, którą przeciągnęłyśmy na drugą stronę. To już nie jest oczko do przerobienia. Ja sobie nawet tutaj ściągam tą pętelkę bardziej, żeby mi się troszkę mocniej zamknęła. I teraz znowu wbijamy się od wewnętrznej strony w pierwsze oczko okrążenia. Teraz to powinno już być widoczne, bo tutaj mamy pionowe te wszystkie pętelki, a pierwsze oczko dosyć wyraźnie widać, gdzie ono jest. Wbijamy się od spodu i znowu zakładamy pętelkę zdjętą z szydełka z powrotem na szydełko i przy pomocy szydełka przeciągamy ją na drugą stronę. W ten sposób. Połowa tej pętelki śmiało może tutaj zostać, to w niczym nie będzie przeszkadzało. I teraz uwaga, uwaga. Zaczynamy szydełkowanie ściegiem tkanym. Jak widzicie, półsłupki to są te literki V. One się tak układają w literkę V. I teraz co nas interesuje? Jak sobie podniesiemy tutaj, interesuje nas ten pierwszy półsłupek tego okrążenia, czyli pierwsza literka V. O tutaj. Wbijamy się pomiędzy nóżki tutaj i jeszcze na dodatek z tyłu dobrze jest też spojrzeć, żeby wylądować pod 2 nitkami poprzecznymi. Wtedy ten ściek również od wewnętrznej strony, też to może tutaj pokażę, będzie możliwie jak najmniej widoczny. Nie będzie wyraźnego takiego żebrowania, nie będzie widać, gdzie to łączenie okrążeń było. Zatem ta pętelka tutaj cały czas czeka, wbite szydełko pobieramy, wyciągamy znowu mocno do góry. W ściegu tkanym wcale nie chodzi o to, żebyśmy nie wiadomo jak ciasno robiły. Dokładamy pętelkę, która wtedy została przełożona na wewnętrzną stronę, pobieramy i zamykamy. I teraz w tym okrążeniu będziemy robić sekwencję. Wtedy było 2, 2, 2, 2, a teraz robimy 2, 1, 2, 1. Zatem wracam do pierwszego półsłupka, znowu między nóżki, tutaj między te 2 ukośne nóżki literki V, wbijam z powrotem szydełko i robię drugi półsłupek dokładnie w tym samym oczku. I znowu wyciągam go mocno do góry. Pobieram i zamykam. I teraz już widzimy, już mamy tu pierwszy półsłupek, tu drugi półsłupek. Przechodzimy do następnego półsłupka, do następnej tej literki V i robimy jeden półsłupek. I znowu pokazuję, jak to powinno być z drugiej strony. Wychodzimy szydełkiem również z tej strony między nóżkami i pod poprzeczną pętelką. Jeden półsłupek w tym oczku.
Następne oczko znowu to będzie ten półsłupek i tutaj literka V. Wbijamy się w środek i robimy 2 półsłupki. Pierwszy, wracamy do tego samego oczka i drugi. Wyciągamy do góry i drugi zamykamy. I już sobie teraz tutaj się przyglądamy, jak te literki V nasze wyglądają, żebyśmy widziały w kolejnych okrążeniach, jak to będzie się pięknie tworzyło. Następne oczko, 1 półsłupek. Następny półsłupek, literka V, 2 półsłupki w tym oczku. I tak pracujemy do końca okrążenia. Zrobię kolejne i się spotkamy już bliżej zamknięcia, żeby nie przedłużać. I w ostatnim półsłupku tego okrążenia wychodzi 1 półsłupek. Czyli było 2, 1, 2, 1 i tak na zmianę. Ściągamy pętelkę z szydełka. Zwracam uwagę na to, że to nam się tutaj wszystko skręca do środka i tak właśnie ma być, bo my nie robimy płaskiej podkładki, tylko my robimy właśnie taki coś takiego owalnego. No, w tej chwili robimy dno nogi, ale wzór jest dokładnie ten sam. Wbijamy się od wewnętrznej strony pod pierwsze oczko. Pętelka wraca na szydełko. Przy pomocy szydełka przeciągamy ją na wewnętrzną stronę. Zobaczcie, ja nie przeciągam tak na maksa. Połowa tej pętelki jest po tej stronie, a połowa jest z tyłu. I tak też polecam robić. Rozciągamy tę pętelkę, żeby ona była dosyć duża i nie zaciągamy w ten sposób, tylko zostawiamy to na luzie. Tak, żeby połowa jej została tutaj. I teraz patrząc na tę pętelkę, na miejsce, gdzie została właśnie przerzucona na wewnętrzną stronę, to delikatnie na prawo od niej, tutaj, już jest pierwszy półsłupek, w którym będziemy się teraz wbijać. Czyli delikatnie na prawo, szydełko znowu ściegiem tkanym, czyli między nóżki półsłupka i tyłem wychodzimy też pomiędzy nóżkami i pod tymi 2 poprzecznymi pętelkami. Wtedy właśnie, tak jak wspomniałam, będzie jak najmniej widoczne łączenie okrążeń. Pobieram sznurek, przeciągam pod tym oczkiem i znowu mocno wyciągam do góry. Dokładam pętelkę, która tam z tyłu czeka, pobieram i przerabiam. W tym okrążeniu w poprzednim było 2, 1, 2, 1, a teraz będzie 1, 1, 2. 1, 1, 2, czyli w pierwszym mam pojedynczy półsłupek. Szukam następnej literki V, następnego półsłupka i robię 1 półsłupek, a w kolejnym półsłupku 2 półsłupki. Tutaj. I znowu zobaczcie, jak tu wychodzę pod poprzeczną nitką i między nóżkami tego półsłupka. Pierwszy i drugi. I tutaj też 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. I tak pracujemy do końca okrążenia. Z tym sobie na pewno poradzicie, więc spotkamy się już blisko łączenia. No i mam prawie zamknięcie okrążenia. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2 i tak dalej. I w tym okrążeniu zakończyłam 1, 1 i w ostatnim półsłupku wypadły mi 2. I znowu ściągamy. Znowu rozciągam sobie tę pętelkę porządnie. Od spodu wbijam się w pierwsze oczko tego okrążenia. Zakładam pętelkę na szydełko. Przeciągam przy pomocy szydełka na drugą stronę. Znowu w ten sposób, że połowa pętelki zostaje tu, połowa jest z drugiej strony i pierwszy półsłupek na prawo od tej pętelki, czyli tutaj, to będzie pierwszy półsłupek, w którym będę się wbijała, żeby robić nowe okrążenie. Wbijam się zatem znowu tutaj, ponownie w ten sposób, żeby szydełko z drugiej strony wyszło pomiędzy 2 pętelkami. Sznurek pobieram, przeciągam, wyciągam śmiało do góry, dokładam zdjętą pętelkę, pobieram, przeciągam i to będzie ostatnie okrążenie dna, nogi naszego grzybka. I w tym okrążeniu zaczniemy od 2 półsłupków w jednym oczku, a w 3 kolejnych zrobimy 1. Znowu 2
1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Czyli zaczęłam od jednego, wracam do tego samego oczka, pobieram, przeciągam, wyciągam do góry, pobieram, przerabiam przez 2. Następnie w 3 kolejnych oczkach, widać, tak? 1, 2, 3, pojedynczy półsłupek. 1, następne oczko, 2, następne oczko, 3. A kolejny półsłupek to 2 półsłupki w jedno oczko. 1, wracam do tego samego i 2. I pracujemy do końca okrążenia. 1, 2, 3 pojedyncze, podwójny. 1, 2, 3 pojedyncze, podwójny. I spotykamy się na końcu okrążenia. Tutaj w ostatnim półsłupku na pewno musi nam wypaść pojedynczy. Jeżeli nic się nie pomyliło po drodze, to tak właśnie będzie. Mam już prawie koniec okrążenia. Zobaczcie, jaka ładna miseczka. Teraz już to jest moment, żeby to wykręcić sobie na właściwą stronę. Układamy sobie i mocujemy się z tym sznurkiem, żeby on już zaczął tutaj trzymać kształt we właściwą stronę. Jak widzicie, ja sobie środkową tą nitkę już wycięłam. Przy samej robótce nic tutaj się nie boję, że mi się urwie. Przy tym podwójnym magicznym kółku nie powinno nic takiego mieć miejsca. Zamykamy okrążenie. Jak zawsze wbijamy się od spodu pod pierwsze oczko. Zakładamy pętelkę, przeciągamy na wewnętrzną stronę. Następnie w pierwszy półsłupek na prawo od tej pętelki wbijamy się, oj tam źle wyszłam z drugiej strony, już widzę, o, pod obie nitki, żeby wyjść również z drugiej strony, pobieramy, przeciągamy, wyciągamy do góry. Tym trudniej jest, im ciaśniejsze robimy półsłupki, więc nie polecam zbyt ciasnych, to nie ma sensu, robimy luźno, żeby było nam wygodnie robić kolejne okrążenia. Pobieram, przeciągam. I co robimy teraz? Teraz robimy dokładnie 6 okrążeń, robiąc w każdym z tych półsłupków z poprzedniego rzędu, w każdej z tych literek V, ściegiem tkanym, czyli między nóżki, tu w środek, tylko i wyłącznie jeden półsłupek. Ma być dokładnie 6 okrążeń. Zobaczcie, jak to tutaj było. Gdzie tu ostatni rząd? O, tutaj był ostatni rząd z powiększaniem, bo widać, że mamy 2 półsłupki w jednym oczku. 1, 2, 3 pojedyncze i znowu 2 półsłupki w jednym oczku. 1, 2, 3 pojedyncze. A teraz robimy te rzędy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dokładnie rzędów. Dzięki temu powstanie Wam już taka miseczka, taka baryłeczka. I jak będzie już te 6 okrążeń, to się spotkamy, pokażę Wam co dalej. Zamykamy okrążenie zawsze w ten sam sposób. Teraz po prostu po kolei przechodzimy do kolejnych półsłupków i robimy po jednym. W każdym kolejnym oczu. Mam zrobione 6 okrążenie. Jak to sobie policzyć? Szukamy na dole ostatniego rzędu, gdzie właśnie z jednego półsłupka, na przykład tutaj wychodzą 2 półsłupki. Tak, to widać, tu jeden, tu drugi. I nad nim liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli jest 6, to jest ok. Jak wiecie, ja próbowałam różne wersje, bardzo dużo prułam w ogóle przy wymyślaniu tego wzoru. Grzybki zazwyczaj wyglądają tak, że właśnie na dole jest taka szersza część, a później ta noga się zwęża. One wtedy są takie bardziej kształtne. Więc tutaj również musimy zastosować pewien manewr, żeby nam się to zaczęło zwężać. Zamykamy zatem okrążenie. A nie, tu jeszcze mam jeden do zrobienia półsłupek. Robię ten ostatni półsłupek i teraz pora zamknąć okrążenie. Tak jak zawsze. Ciach, na drugą stronę znowu. Pół pętelki, pamiętamy o tym, pół pętelki zostaje, pół pętelki do tyłu. Dzięki temu to wszystko naprawdę wygląda równo i w ogóle nie widać, gdzie jest to łączenie okrążeń. Na prawo od pętelki w półsłupek przeciągamy i pierwszy półsłupek robimy normalnie. Mam pierwszy półsłupek zrobiony.
I teraz tak, wracamy do jakby lustrzanego odbicia, poszerzania na dole. Pamiętamy, że zakończyliśmy to poszerzanie w momencie, kiedy pomiędzy podwójnymi były 3 pojedyncze, czyli były 2, 1, 1, 1, 2. I teraz w ten sam sposób, w tę samą proporcję, że tak powiem, będziemy robić zwężanie. Będziemy łączyć 2 półsłupki w jeden, a następnie będziemy robić 3 pojedyncze. I jak to zrobić? Zaczynamy już od drugiego półsłupka. Ten półsłupek połączymy z tym półsłupkiem w bardzo prosty sposób. Wbijamy się w pierwszy półsłupek z tych dwóch, pobieramy, przeciągamy, wyciągamy do góry na wysokość pętelki, która jest na szydełku. Śmiało do góry, nie za ciasno. Wbijamy się w następny półsłupek, też ściegiem tkanym, czyli między nóżki, i też wyciągamy śmiało do góry na wysokość. Wszystkie mają być pętelki 3 na szydełku na tę samą wysokość. Pobieramy i przerabiamy przez 3. I zobaczmy, co się stało. Połączyła nam się w jedno oczko 2 półsłupki. Teraz w 3 kolejnych, czyli raz, 2, 3, po jednym półsłupku. Raz, 2, 3 i znowu kolejne 2, ten i ten, łączymy w jeden. Wbijamy się, pobieramy, wyciągamy do góry. Następny półsłupek, wbijamy się, pobieramy, wyciągamy do góry. Mamy 3 pętelki na szydełku. Pobieramy, przerabiamy przez 3. I teraz już sobie nie rozciągamy tej robótki, tylko kierujemy ją do środka, żeby te oczka, szczególnie przy tych zwężeniach, nie były zbyt szerokie. To moje jest tutaj bardzo szerokie. Chyba to poprawię, żeby nie było aż takiej dużej dziurki. To ma nam się ładnie wszystko teraz już zacząć zwijać do środka. Kontynuujemy cały czas tak samo, czyli 3 pojedyncze, a w kolejnym łączenie 2 półsłupków w jedno oczko i tak do końca okrążenia. Mam zrobione 3 pojedyncze, teraz 2 połączę. Raz, 2 i przerabiam przez 3. I tak pracujemy do końca okrążenia. Na łączeniu znowu się spotkamy. Zbliżam się do końca okrążenia i pokażę. Tutaj mam 2 półsłupki połączone w jeden, a do końca okrążenia zostają mi 2 oczka. I wszystko się zgadza, bo tutaj to pierwsze to też był pojedynczy półsłupek. Tak, tutaj dopiero było łączenie, więc będzie tutaj raz, 2, 3. Wszystko pięknie i symetrycznie. Raz, 2, pętelka rozluźniona od spodu, od wewnętrznej strony pod oczko. Ja jeszcze sobie zawsze przy pomocy szydełka przesuwam, żeby to oczko, które tutaj jest, pięknie się wyprostowało. Pętelka na szydełko, przeciągamy na drugą stronę. Połowa pętelki zostaje, pamiętamy. Jak zaczniecie ściągać, to tutaj będzie widać łączenie, będzie taki garb, powiedzmy. Wbijamy się oczywiście w oczko, to, które jest lekko z prawej od tej pętelki. Wyciągamy, dokładamy pętelkę, przeciągamy i mamy pierwszy półsłupek. I teraz, co dalej? Teraz dalej lecimy do góry, tylko i wyłącznie pojedyncze okrążenia. To się może wydawać jakieś skomplikowane, to co ja tutaj zrobiłam, a to jest tylko w jednym rzędzie są złapane oczka i są zwężenia. Tu na przykład widać jest zwężenie, tu widać jest zwężenie. Zrobię z Wami teraz pierwsze okrążenie, żeby pokazać, jak się wbijamy w miejsca, gdzie te zwężenia są, ale najpierw policzmy sobie, ile ja przy tym moim, ja go nazywam prawdziwkiem, bo tak akurat te kolory dobrałam, przy tym moim prawdziwku, ile ja zrobiłam tych rzędów. Muszę sobie w tym celu znaleźć jedno z łączeń, tutaj mam łączenia, i ile okrążeń jest do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muchomor ma chyba dłuższą nogę niż takie jadalne grzybki, więc oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę część sobie wydłużyć. Może też będzie fajnie. Więc to już dopasowujemy i tak będziemy zmieniać kolor przy robieniu kapelusza, więc może warto po zrobieniu kilku rzędów zatrzymać się, zdjąć szydełko, zostawić sznurek, zrobić kapelusz i wtedy sobie dopasowywać. Ja dokładnie tak zrobiłam. Miałam tutaj zrobione mniej okrążeń
a już miałam gotowy kapelusz i dopasowywałam, czy tak już jest ok, czy jeszcze ma być wyżej, żeby noga była dłuższa, jak mi pasuje, jak mi się podoba. Więc taką metodę też polecam. Zatem powinno być, żeby osiągnąć efekt taki jak przy tym moim, powiedzmy, prawdziwku, to ma być 7 okrążeń pojedynczych do góry. Natomiast ile ja zrobię też przy tym muchomorku, to jeszcze się zastanowię. Tutaj nic trudnego się nie dzieje. Chcę z Wami zacząć to okrążenie, gdzie są przewężenia, żeby nie było kłopotu z wbijaniem się. Wbijamy się tutaj. Jest ten pierwszy półsłupek z tych dwóch, które są połączone i kierujemy szydełko tak jakby na ukos w środek. Po to, żeby z tej strony, zobaczcie, wyskoczyć również pomiędzy nóżkami. Tu są dwie nóżki. Mam nadzieję, że to widać. Tu z jednej strony, z drugiej strony i pod oczywiście tą pętelką poprzeczną. Wtedy to najładniej wygląda. I robimy tu zwykły, pojedynczy półsłupek. W następnym okrążeniu, zobaczcie, już nie będzie kłopotu, bo to będzie zwykła literka V, zwykły półsłupek, więc nic innego niż to, co robiliśmy do tej pory. 2 i 3 zwykłe półsłupki i znowu mam to łączenie, więc wbijam się tutaj, kieruję szydełko delikatnie na lewo i gdzie wyszłam? Ponownie, tak może o teraz widać, szydełko, dwie nóżki tutaj i pętelka poprzeczna. Wszystko się zgadza, pobieram, wyciągam i zobaczycie, że to się teraz będzie zamykało do góry. To jest pierwsze okrążenie już po zwężaniu, więc to okrążenie łączymy, zamykamy, zaczynamy następne i w ten sposób robimy dokładnie 7 okrążeń i osiągniemy mniej więcej taki efekt jak tutaj. Zatrzymałam się na chwilę w momencie, w którym mam zrobione 2 okrążenia, te pojedyncze, bo tutaj widać, że tutaj jest łączenie i mam zrobione dopiero 2. I teraz tak, powiedziałam przed chwilą, wytłumaczyłam, w jaki sposób budujemy sobie nogę tego grzybka do góry i to, co ja teraz pokażę, to nie jest absolutnie obowiązkowe. Łatwiejsza wersja to jest ta właśnie, że ta noga tylko idzie do góry i myślę, że z czerwonym kapeluszem i z tymi kropkami białymi będzie super i będzie wyglądać jak najbardziej jak muchomor. Natomiast bardzo często muchomory mają pod kapeluszem taką falbankę, nie mam pojęcia jak to się fachowo nazywa i ja Wam teraz pokażę, jak zrobić taką dekorację, zresztą wiecie jak ona będzie wyglądała, bo widziałyście ją na początkowych zdjęciach. W momencie, w którym to drugie okrążenie jest do zamknięcia, wbijamy się oczkiem ścisłym, nie tak jak cały czas, czyli od spodu i nie pod całe oczko, tylko pod przednią nitkę. Będziemy pracować teraz w tych przednich nitkach, tutaj. Tylne nitki zostawiamy, żeby wrócić do naszego ściegu. Czyli najpierw zamykamy okrążenie pod przednią nitkę pierwszego oczka tego okrążenia. Zamknięte. I teraz tak, robimy w jednym oczku 2 słupki, w następnym oczko ścisłe. I tak jak wspomniałam, pracujemy cały czas pod te przednie nitki. Czyli teraz robimy narzut nitki na szydełko, wbijamy się w następne oczko pod tę przednią nitkę i robimy 2 słupki. Pierwszy i drugi. I teraz to przyszywamy jakby oczkiem ścisłym w następne oczko. Czyli tutaj przednia nitka, oczko ścisłe. Następne oczko, 2 słupki. Narzut pod tę przednią nitkę. Pierwszy słupek i drugi słupek. Następne oczko, przednia nitka, oczko ścisłe. Następne oczko, przednia nitka, 2 słupki. Następne oczko, przednia nitka, oczko ścisłe. I zobaczcie, delikatny taki rand nam się tutaj tworzy. Zrobimy do końca i pokażę Wam wtedy, jak przejść z powrotem do tych naszych okrążeń ściegiem tkanym wykonywanych do góry, żeby dalej robić tę zwężaną nogę naszego muchomora. I teraz tak, przyglądamy się dokładnie tej części od środka, ponieważ tutaj pod tymi nitkami będziemy robić znowu półsłupki.
Można sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery i tak naokoło. I zaznaczyć sobie pierwszą i ostatnią nitkę, jeżeli macie z tym kłopot ze zlokalizowaniem ich tutaj w środku, ponieważ tych nitek ma być dokładnie 24. Dlatego, że 24 półsłupki były tutaj po okręgu, po momencie tego naszego zwężania. I chcemy nadal mieć 24 półsłupki, więc musimy teraz dokładnie w 24 miejscach zrobić znowu półsłupek. Ja teraz pod tę pierwszą nitkę tu w środku wbijam się i zaczynam robić moje półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dla bezpieczeństwa ja sobie te półsłupki liczę, bo teraz wracamy do naszego ściegu, więc musimy się upewnić, że tych naszych półsłupków jest dokładnie 24. Jakby się okazało, że nam się zrobią tam 23, bo nie znajdziecie tej ostatniej nitki, to też się nic nie stanie, tego na pewno nie będzie widać. Zatem robimy dalej. Mam 24 półsłupki i w tym miejscu już, uwaga, wbijamy się od wewnętrznej strony, pętelkę zakładamy na szydełko i wbijamy się i przeciągamy ją na drugą stronę, wracając do naszego klasycznego szydełkowania. I znowu w półsłupek z prawej strony wbijamy szydełko, pobieramy sznurek, wyciągamy, dokładamy pętelkę i przerabiamy. I teraz to, szczególnie ten początek, tutaj trzeba sobie mocno rozszerzać, żeby zlokalizować te półsłupki. Literki V. Wbijamy się jak zawsze w środek pomiędzy nóżki. Mimo że teraz jest tutaj niezbyt wygodnie, to nic dla naszego wzoru się nie zmienia. Robimy właśnie ścieg tkany i zwykłe półsłupki wbijane między nóżkami półsłupków z poprzedniego rzędu. I w ten sposób robimy jeszcze 2-3 okrążenia. Jak już macie kapelusz gotowy, a do tego zachęcam, żeby zrobić kapelusz wcześniej cały, zakończyć go już całkowicie, łącznie z pochowaniem nitek, to wtedy możemy sobie budować to do góry i po zamknięciu każdego okrążenia przymierzać, czy już nam się podoba, czy jeszcze robimy dalej. Zatem ja robię kolejne okrążenia, a potem już się spotkamy, właściwie można powiedzieć, na podsumowaniu. Zrobiłam trochę więcej tutaj okrążeń, bo uważam, że muchomory są trochę wyższe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 okrążeń mam samych tutaj, czyli tyle, ile przy tym prawdziwku miałam od zwężania. Natomiast tutaj mamy już 2 okrążenia wcześniej, no i mamy okrążenie tych falbanek. Jeżeli chodzi o wykończenie góry, to to samo robimy, co jest zrobione przy kapeluszu, czyli w momencie, kiedy już się decydujemy, że wystarczy, to robimy zamknięcie okrążenia oczkiem ścisłym, normalnie w całe oczko pierwsze. Czyli tu, gdzie zawsze się wbijałyśmy od tej strony, teraz robimy od tej strony zamknięcie oczkiem ścisłym. Następnie przechodzimy do następnego oczka i robimy oczko ścisłe. Następne oczko, oczko ścisłe i tak obrabiamy oczkami ścisłymi całość. Kontrolujemy, żeby nie zaciągnąć tego za mocno, żeby nam się zupełnie tutaj ten koszyczek u góry nie zamknął. Podążamy naokoło, spotykamy się na łączeniu, pokażę, jak to zakończyć. Ostatnie oczka ścisłe. Jak już dojdziemy tutaj do miejsca, gdzie te oczka ścisłe się zaczynają, to robimy ostatnie oczko ścisłe. W tym momencie odcinamy sznurek już, wyciągamy go i przy pomocy szydełka przekładamy na wewnętrzną stronę. Zaciągamy wszystko ładnie. Myślę, że to bardzo estetycznie wygląda, kompletnie się nie rzuca w oczy. I teraz od wewnętrznej strony, tutaj pod kilkoma oczkami, chowamy ten sznur. Pora zabrać się za kapelusz. Pokażę na razie na tym kapelusiku, który już mam. Kapelusz robimy identycznie tak naprawdę jak nogę grzyba. Więc teraz się zastanawiam, czy trzeba nagrywać wszystko od początku. Może takimi skrótami będę nagrywała, ponieważ również zaczynamy od magicznego kółka i 6 półsłupków w magicznym kółku. Następnie robimy ten oszukany rządek, czyli tutaj się nie wbijamy w te pierwsze półsłupki ściegiem tkanym, tylko robimy następne okrążenie. 2, 2, 2, 2, 2 i tak dalej.
W kolejnym okrążeniu jest 2, 1, 2, 1. Jedyna różnica, na razie, jedyna różnica jest taka, że przy nodze naszego grzybka stawałyśmy w momencie, kiedy było 2 i 3 pojedyncze pomiędzy. Robiłyśmy jakby do tego okrążenia. To, co zasłaniam palcem, już nie było robione. Były 2, 1, 1, 1 i znowu 2. A tutaj robimy jeszcze kolejne 2, zdaje się tak, 2 okrążenia. Zwiększamy proporcjonalnie liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi. Czyli kiedy w tym ostatnim okrążeniu są 3 pojedyncze pomiędzy, to w następnym są 4, a w kolejnym jest 5. Moja propozycja jest taka, żebyście teraz przewinęli film do początku, zrobili do tego momentu, do którego to się zgadzało jakby z tą nogą, czyli robimy do momentu, gdzie są 3 pojedyncze i podwójny i wtedy się spotkamy, pokażę, jak wygląda proporcjonalne rozłożenie tych podwójnych przy kapeluszu, jak zrobić te 2 kolejne rzędy z rozszerzaniem, no i oczywiście również jak przejść tutaj na tę część. Więc nie nagrywam tego, co jest identyczne jak w nodze grzyba. Wracamy do początku, magiczne kółko, kolejne okrążenia i spotykamy się w momencie, kiedy będzie podwójny i 3 pojedyncze pomiędzy. Mamy moment, kiedy zamknęłam to okrążenie i mamy raz, 2, 3 pojedyncze pomiędzy podwójnymi. I teraz, tak jak wspomniałam, jeszcze 2 okrążenia robimy z tymi podwójnymi. Więc możecie się już domyślić, bo robiliśmy zawsze na zmianę. Raz zaczynaliśmy od pojedynczych, raz zaczynaliśmy od podwójnych. W poprzednim okrążeniu zaczęliśmy od tego, że w pierwszym oczku, w pierwszym półsłupku były 2 półsłupki zrobione. Więc tym razem zaczynamy od pojedynczych i ma ich być 4. Więc tutaj już mam po zakończeniu tamtego okrążenia i rozpoczęciu nowego mam 1. Zatem jeszcze w 3 kolejnych półsłupkach robię po jednym. 3 i 4, a w następnym 2. I znowu raz, 2, 3, 4 pojedyncze i 2 półsłupki w jedno oczko. I tak do końca okrążenia. Tu się spotykamy. Mam gotowe to okrążenie i teraz robimy jeszcze jedno z poszerzaniem. Tym razem rozpoczynamy okrążenie od 2 półsłupków w jednym oczku, czyli ja wracam do tego samego półsłupka. Gdzieś tu muszę poprawnie się wbić. Wyciągamy, przerabiamy. Mamy 2 półsłupki w jednym oczku i teraz raz, 2, 3, 4, 5 pojedynczych. Czyli zawsze w kolejnych okrążeniach, gdybyście chcieli jeszcze większego może tego grzybka robić, no to gdzieś w ten sposób właśnie pracujemy analogicznie, zwiększając liczbę pojedynczych między podwójnymi. Czyli tutaj mamy 2 i 5 pojedynczych, 2, 5 pojedynczych i tak do końca okrążenia. Mamy zakończone okrążenie, gdzie jest 5 pojedynczych. Co nas teraz czeka? Nic nas nie czeka trudnego, bo po prostu robimy jeszcze, spojrzę sobie na mój wzór, czyli na kapelusz prawdziwka i robimy jeszcze raz, 2, 3 okrążenia pojedynczych półsłupków. Czyli łączenie okrążeń jak zawsze. Łączenie to niewidoczne, od tyłu. Jedyna różnica taka, że nigdzie nie dodajemy podwójnych już, tylko robimy 3 pełne okrążenia pojedynczych. Podobnie jak było w tym przypadku, dzięki temu, że tylko będą pojedyncze, zacznie nam się to ładnie jeszcze bardziej zamykać i osiągniemy właśnie taki kształt. I wtedy się spotkamy, pokażę Wam, jak zrobić wykończenie. No i wtedy pozostanie nam już tylko mocowanie naszych kropeczek. Piękna kopułka już prawie gotowa. 3 okrążenia dodatkowe zrobiłam. I teraz, kiedy już chcemy zakończyć, to nie robimy zamknięcia okrążenia w ten nasz klasyczny sposób, tylko normalnie wbijamy się od prawej strony tutaj pod oczko. Czyli mam tutaj wszystkie półsłupki wykonane. Wbijam się pod to pierwsze oczko i robię oczko ścisłe. I teraz obrabiam
oczkami ścisłymi cały brzeg. Jedno oczko ścisłe w każdym kolejnym oczku, czyli wbijam się pod oczko, nie już żaden tam ściek tkany, między nóżki półsłupka, tylko klasycznie pod te oczka brzegowe. I zobaczcie, to daje nam taki grubszy brzeg, no i taki tutaj ładny rancik. Zakończymy okrążenie i pokażę Wam, jak zamykamy je tutaj. Wtedy będzie już można obciąć nitkę i kapelusz będzie prawie gotowy. I tutaj widać, że mamy rozpoczęcie. Jest to pierwsze oczko. Wbijamy się pod to oczko, robiąc ostatnie oczko ścisłe. Obcinamy sznurek, wyciągamy pętelkę, zaciągamy mocno. I tak wygląda brzeg. Bardzo ładnie i estetycznie, myślę. Więc od spodu wbijamy szydełko i przeciągamy tę końcówkę na wewnętrzną stronę. Estetycznie, ładnie, nic tutaj się nie rzuca w oczy. I teraz pod kilkoma oczkami tutaj tę końcówkę musimy troszeczkę schować. Tak wygląda kapelusik naszego muchomora. Jeszcze sobie wszystko przymierzam. Trochę ciężko Wam to teraz tu pokazać, bo on się nie mieści w kadrze, ale tak to się będzie prezentowało. Myślę, że fantastycznie. Pora jeszcze zrobić mu kropeczki. Jeżeli chodzi o kropeczki, to ja robię magiczne kółko i kilka półsłupków w środku. I teraz opcja jest taka, że to można oczywiście, takie kropeczki można oczywiście przyszyć. Zostają tutaj dwie końcówki, więc można przy pomocy szydełka przykładać je tutaj, przy pomocy mniejszego szydełka przeciągać te końcówki i od spodu zawiązać na supełek. Natomiast ja idę jeszcze bardziej na łatwiznę. Robię takie kropeczki, obcinam po związaniu jeden raz, obcinam te sznurki i klejem na gorąco to traktuję. I przyklejam takie kropki na klej na gorąco. Można, no to są 3 opcje, które Wam proponuję, a Wy wybierzcie taką dla siebie najbardziej akceptowalną i taką, która będzie najbardziej Wam się podobać. A teraz szybciutko, w jaki sposób takie kropeczki robimy. Robimy magiczne kółko. Ja robię ponownie to moje podwójne, czyli przeciągam 2 razy na 2 środkowych palcach i teraz sobie wymieniam szydełko na 7, na szydełko 7 mm. Wkładam szydełko pod spód, przeciągam i ile tutaj robimy? Z 10 tych półsłupków. To tutaj nie ma takiego ogromnego znaczenia. Ważne, żeby ta kropka Wam się podobała. Tak, żeby się dało również to magiczne kółko zamknąć bez problemu. Pamiętamy, tak? Zaciągamy z lewej na prawo końcówkę wychodzącą ze środkowych oczek, a następnie do zamknięcia maksymalnego już ciągniemy tę końcówkę. I to chyba muszę zrobić właśnie poza kadrem, bo to trzeba do siebie przytulić tę robótkę. I teraz tak, zamykamy okrążenie w oczko nad pierwszym półsłupkiem i ja sobie to robię w ten sposób, że znowu wbijam szydełko od wewnętrznej strony, zakładam tę pętelkę i przeciągam ją, tak jak robiłam zamknięcia okrążenia przy tym ściegu tkanym. I teraz tutaj już obcinam sznurek i w tej pętelce wyciągam ten sznurek. Tu się trzeba zorientować, za który ciągnąć. No i tak mam taką kropeczkę. Jeszcze za chwilę poza kadrem mocniej to zaciągnę. Ile tych kropek? No, musicie sobie poukładać, żeby też nie było za dużo. Ze 4, myślę, i będzie ok. Oba moje grzybki są już gotowe. Mnie się efekt bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Mam nadzieję, że takie koszyki z grzybkową pokrywką u Was powstaną,
Można robić różne rodzaje. Tak sobie myślę, że jakby tutaj zrobić z ciemnego brązu kapelusz, to mamy pięknego podgrzybka, więc ja już dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję za wspólne sznurkowe dzierganie. To był taki powrót dla mnie do źródeł, bo od sznurka wszystko się zaczęło. Mnie się te grzybki bardzo podobają. Mam nadzieję, że u Was również jeszcze tej jesieni mnóstwo ich powstanie, więc jak zawsze czekam na Wasze oznaczenia na Facebooku i na Instagramie, a dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję i widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Do zobaczenia!